Serdecznie zapraszam do odcinka 18 playlisty Polska Bryza pod tytułem Unia, część 17. W poprzednim 17 odcinku opowiedziałem o następstwach zabójstwa Jozafata Kunцевича. W tym odcinku opowiem o papieżu, który uczynił Jozafata świętym. Formalnie proces beatyfikacyjny może się rozpocząć najwcześniej po 5 latach od momentu śmierci kandydata. W wyjątkowych wypadkach papież może ten okres skrócić. Z czasów bardziej współczesnych znane są 3 przypadki przyspieszenia procesu. Matka Teresa z Kalkuty, Jan Paweł II i Lucia dos Santos. Dlaczego ówczesny papież wyraził zgodę na przyspieszenie tego procesu, pomimo wątpliwości dotyczących życia Jozafata? I dlaczego dopiero lub już po 18 latach od rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Jozafat został błogosławionym? Minęło 225 lat od momentu beatyfikacji Jozafata i zostaje on ogłoszony przez papieża Piusa IX świętym. Wzmocniło to niewątpliwie prestiż Kościoła grecko-katolickiego i możliwości oddziaływania na wiernych. Jednakże nie sam fakt uczynienia Jozafata Kunцевича świętym jest istotny, ale wydarzenia, które do niego doprowadziły. Aby zrozumieć, dlaczego doszło do kanonizacji Jozafata Kunцевича, dobrze jest przyjrzeć się postaci papieża Piusa IX. Jego świeckie imię to Giovanni Maria Mastai Ferretti i zanim został papieżem, był włoskim duchownym rzymskokatolickim. Jego pontyfikat papieski był po świętym Piotrze Apostole najdłuższym w dziejach Kościoła katolickiego. Lista pełnionych funkcji duchownego Ferrettiego jest ogromna, ale zajmował się między innymi zakładaniem szpitali, przytułków, ochronek dla dzieci i działalnością charytatywną. Już jako papież Pius starał się unikać działalności politycznej, jeżeli chodzi o sprawy świeckie. Jednakże na terenie państwa kościelnego wyraził zgodę na zbudowanie kolei oraz gazowe oświetlenie ulic. Doprowadził do złagodzenia cenzury i amnestii dla więźniów, co spowodowało wzrost jego popularności. Podczas Wiosny Ludów został zmuszony do nadania państwu kościelnemu konstytucji oraz wyrażenia zgody na powstanie dwuizbowego parlamentu we Włoszech. Parlament ten odmówił przyłączenia się Włoch do wojny z Austrią. Pius zachował wówczas neutralność, którą odebrano jako zdradę. Rozpoczęły się rozruchy w państwie kościelnym i 15 listopada 1848 roku zamordowano Pellegrino Rossiego, ministra sprawiedliwości. Wkrótce papież został zmuszony do ucieczki do Gaety, a 9 lutego 1849 roku proklamowano Republikę Rzymską i wprowadzono wolność religijną. Dzięki staraniom papieża 25 kwietnia 1849 roku na terytorium Italii wkroczyły wojska francuskie Karola Bonaparte, późniejszego cesarza Napoleona III, które rozpoczęły 1 czerwca oblężenie Rzymu. Ostatecznie wojska zajęły Wieczne Miasto i w sierpniu Bonaparte zezwolił Piusowi IX na powrót do Rzymu, co nastąpiło 12 kwietnia 1850 roku. Jednakże premier Piemontu Camillo Cavour po bitwie pod Castelfidardo we wrześniu 1860 roku włączył tereny państwa kościelnego do Królestwa Włoch. Papieżowi przebywającemu pod ochroną Francji władze Włoch zaproponowały suwerenność Rzymu i stałą dotację,
jeśli zrezygnuje z państwa kościelnego. Pius IX odrzucił tę propozycję i był przez 10 lat pod kuratelą francuskiego garnizonu. Wojna francusko-pruska, która wybuchła w lipcu 1870 roku, spowodowała wycofanie garnizonu francuskiego i zajęcie Rzymu przez wojska włoskie. W 1871 roku rząd włoski przyznał Piusowi nietykalność, suwerenność i roczną rentę. Ale papież tego nie zaakceptował. Dlatego też od 1871 roku do 1929 papieży nazywano więźniami Watykanu. W czasie swojego pontyfikatu Pius utworzył ponad 200 nowych diecezji na całym świecie, głównie w Ameryce Łacińskiej, Stanach Zjednoczonych i koloniach brytyjskich. Zawarł również konkordaty z Hiszpanią, Austrią, Portugalią i krajami środkowoamerykańskimi oraz ustanowił łaciński patriarchat Jerozolimy. W Niemczech powstało katolickie Stowarzyszenie Piusa. Jednakże Otto von Bismarck ograniczał wpływy Kościoła katolickiego w Niemczech. Bismarck zdymisjonował 2/3 biskupów i zamknął seminaria duchowne. Ale jego pomysł zbudowania Kościoła Narodowego zakończył się fiaskiem. W 1847 roku Pius IX zawarł konkordat z Rosją. Kiedy na tronie carskim zasiadł Aleksander II Romanow, papież zwrócił mu uwagę na represyjną politykę wobec Polski podczas powstania styczniowego. Papież co prawda wybuch powstania stanowczo potępił, ale w czasie jego trwania zwracał się o pomoc dla Polski do Franciszka Józefa i Napoleona III. Być może z powodu powstania kanonizował 29 czerwca 1867 roku Józefata Kunцewicza i kiedy dotarła do niego polska pielgrzymka, wygłosił jej słowa: „Miejcie nadzieję, wytrwałość, odwagę i módlcie się, a ciemiężcy wasi runą i Królestwo Polskie powróci”. 8 grudnia 1864 roku Pius IX wydał encyklikę Quanta Cura, potępiającą między innymi rozdział Kościoła od państwa. W encyklice tej znalazł się słynny sylabus, w którym wskazał 80 błędnych tez, doktryn i idei, między innymi socjalizm, modernizm, racjonalizm, a także fałszywy ekumenizm. 29 czerwca 1868 roku rozpoczął się Pierwszy Sobór Watykański i 13 lipca 1870 ogłoszono dogmat o nieomylności papieża w sprawach religijnych i moralnych. 24 kwietnia 1870 roku wydano konstytucję Dei Filius, w której wyrażono zaniepokojenie postępującą ateizacją, panteizmem i materializmem. Pius IX zmarł w Watykanie 7 lutego 1878 roku. Pius IX był gorącym zwolennikiem centralizacji Kościoła i popierał ultramontanizm, czyli podporządkowanie lokalnych kościołów rzymskokatolickich różnych krajów decyzjom papieża. Proces beatyfikacyjny Piusa IX rozpoczął się 11 lutego 1907 roku, a w 1985 papież Jan Paweł II podpisał dekret o heroiczności cnót sługi Bożego Piusa IX i odtąd przysługiwał mu tytuł czcigodnego sługi Bożego. 3 września 2000 roku Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym. Trwają starania o jego kanonizację.
Od 2012 roku postulatorem procesu kanonizacyjnego jest emerytowany prałat Pompei Carlo Liberati. No cóż, z historii tej wynika, że proces beatyfikacyjny jest bardzo złożonym i trwającym wiele lat procesem. Dla Józafata Kunцewicza, który był biskupem Kościoła unickiego, okres ten wyniósł 19 lat, a dla papieża Piusa IX, głowy Kościoła katolickiego, aż 122 lata. Józafat został świętym po 244 latach od daty śmierci, a Pius IX nadal czeka na zakończenie procesu kanonizacji. Istotny jest fakt, że Pius IX popierał centralizację Kościoła i podporządkowanie lokalnych kościołów rzymskokatolickich władzy papieskiej. Kościół grecko-katolicki, będący kościołem unickim, uznał władzę papieża już po podpisaniu Unii Brzeskiej w 1596 roku, a więc podniesienie jego rangi poprzez uczynienie Józafata Kunцewicza świętym było zgodne z poglądami papieża. Jednakże powstaje pytanie, jaką rolę odegrał Kościół grecko-katolicki w historii Rzeczypospolitej po procesie kanonizacji Józafata Kunцewicza? Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 18, w którym opowiedziałem o postaci papieża Piusa IX. Serdecznie zapraszam do odcinka 19 pod tytułem Unia, część 18.